Dzień dobry, proszę Państwa, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i witam we vlogu warsztatowym, gdzie zajmiemy się kilkoma ciekawymi rzeczami. Mamy dzisiaj minus 18 stopni, więc mam nadzieję, że dmuchawy nie będą przeszkadzały, bo na pełny gwizdek w tym momencie zasuwają. Jeśli ktoś ogląda tą serię całą regularnie, to wie, że obiecałem, że będzie więcej materiałów, ale niestety z różnych względów, wiecie, proza życia, różne inne dziwne rzeczy się pojawiły w międzyczasie. Byłem na szkoleniu z Zontesa, masę fajnych rzeczy się dowiedziałem o budowie właśnie Zontesików. A propos Zontesów, między innymi Zontesów, SD Prog. Jest to firma, zresztą zobaczcie sami, made in Pyly, czyli polski producent takich interfejsów diagnostycznych. Szybkich, fajnych. Nie jest to najtańsze rozwiązanie, bo kosztuje 300 z oprogramowaniem, ale Zontes G1 na przykład i zapowietrzający się układ hamulcowy z tyłu. Nie jest to wina samego motocykla. Jest to wina po prostu układu hamulcowego z ABS-em dzisiejszych czasów, który jest z taką dokładnością, a nie inną robiony. I to w każdej maszynie. I teraz co trzeba zrobić, żeby układ hamulcowy poprawić? No odpowietrzyć go, ale żeby go odpowietrzyć, trzeba też odpowietrzyć ABS. I z tego, co zauważyłem, to maleństwo to potrafi. I nie kosztuje 2, 3, 4 tysięcy złotych jak interfejs taki dedykowany, a można to zrobić tanio i szybko we własnym zakresie. Ale zobaczymy, jak to działa. Dostałem do testowania, będziemy sprawdzali. Gadałem z chłopakami, ma być 700 obsługiwana, mają być 300, już są 350, 310 obsługiwane, no i właśnie 125. Także 125 stoi dosłownie za drzwiami i będę mógł sobie to przetestować. Miałem wam powiedzieć troszkę o akumulatorach sodowo-jonowych, znaczy już pokazywałem je w stojącym tam z tyłu Romecie CR400, gdzie założyłem akumulator 4 Ah. No powiedzmy sobie szczerze, w 400, która powinna mieć 12 Ah, no niekoniecznie chciał działać, tak? Znaczy działał do momentu, jak nie spadła temperatura poniżej 10 stopni, wtedy jego sprawność spadła na tyle, że już nie chciał odpalić takiego dużego silnika, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Dlatego wsadziłem go tutaj, do Rometa Ogara, który taki akumulator ma seryjnie, czyli 4 Ah. I ta sodowo-jonówka, no teraz wam tego nie pokażę, bo zdjąłem już czapkę z silnika. Bateryjka, godzinka i naładował. Godzinka czasu naładował akumulator. Nie wiem, czy dobrze go wsadzam, zobaczymy, czy ogarnie. Nie chciał przykręcić wałem, to mogę od razu wam powiedzieć, ale to, tak jak mówię, stał dobry miesiąc czasu, nieruszany, a jak go zacząłem ruszać, to zacząłem go też męczyć. I tą 50 odpalał, ale już teraz nie ma takiej mocy rozruchowej, no nieważne. Więc póki co sprawdza się bardzo dobrze, nie stracił pojemności, tak jak chociażby w Bartonie Skalpelu, który stoi tutaj obok, który ma być przerabiany ze skutera na quada, to spokojnie, niech się robi trochę cieplej. Bo jeszcze mam inne rzeczy do robienia. Troszkę poprawiam warsztat, żeby odświeżyć go, bo już przez lata się po prostu zaniedbał. Salon przeniosłem, ale przez ścianę do innego pomieszczenia, także spokojnie. Kobyłka, ulica Ręczewska 5, dalej tutaj jestem. Dobra, co dzisiaj? W Ogarze pierwsza podstawowa rzecz. Silniczek 125 z półautomatyczną skrzynią biegów. Skuterek, tudzież motorowerek szykuję dla swojej córki, żeby się pouczyła jeździć na zamkniętych drogach, więc nieważne jaki silnik. Chcę, żeby miała coś na dużych kołach. Koła też pewnie pozmieniam te kostki, bo już są troszkę stare i dziwnie się na nich pojazd prowadzi. Pokażę wam, jak szybko jesteśmy w stanie wymienić silnik 125 w takim urządzeniu, bo wiecie, w przypadku nowych motocykli to wtryski, niewtryski i tym podobne rzeczy to mechanicy chcą naprawiać. Te starsze chińskie konstrukcje, do których właśnie takich jak taki Ogar i tym podobne, części jest od cholery, przynajmniej tych mechanicznych i nie jest to problem naprawić. Tylko pytanie teraz, czy warto rozbierać, naprawiać, poprawiać, czy w pewnym momencie te silniki doszły już do takiej wartości, że niejednokrotnie opłaca się po prostu wyjąć 2 śruby, przyjąć kilka kostek i założyć nowy silniczek. Bo to wam dzisiaj pokażę, jak szybko uda się to przerzucić. A do Ogara jeszcze mam plan wrzucić ekran, tym razem Innovi N2. To jest ekranik z GPS-em, z kamerami, z czujnikami ciśnienia w kołach, który ma normalnie, jeśli nie łączy się z Androidem Auto, to ma normalny komputer pokładowy, prędkość z GPS-a wyświetlaną. W związku z powyższym chcę wywalić licznik, który tutaj znajduje się od Junaka 906. Na kierownicy ładnie zamontować tego typu rozwiązanie, więc będzie mocny, nowoczesny i WBR-owany. A że idzie dla mojej córki, która chce się nauczyć jeździć w końcu sprzętem, to chcę jej to troszkę ułatwić i właśnie nie chcę, żeby się pozbywała skrzyni biegów,
ale przynajmniej, żeby miała troszkę łatwiej ruszać, żeby tak na start miała lepiej. A ten silnik być może prędzej czy później przerobimy z powrotem na zwykłe sprzęgło i na linkę, bo z tego co pamiętam, to już taką rzecz robiłem, aczkolwiek nigdy tego nie pokazywałem, a jest to do wykonania. Bardzo prosty układ. No, jedziemy. Rozbiórka jest łatwa, tutaj akurat musiałem się dostać do sprężynek hamulca, zdjąć, żeby dostać się do śrub. Mamy dwie śruby, silnik jest zamontowany na sztywno do ramy, w związku z czym to, jak dobry silnik zakupicie, też ma znaczenie, bo te najtańsze jednostki jakością nie grzeszą i będą bardziej wibrowały niż te, które są po prostu wykonywane w lepszych fabrykach. Silnik, który ja dostałem, to jest silnik produkcji Sonsena, czyli jednej z lepszych fabryk, która produkuje silniki dla chociażby całego koncernu Piaggio. I łatwo jest go poznać. Na kodzie silnika jest ZS, pierwsze dwie literki, i to właśnie jest Sonsenowe. Te silniki są troszkę lepiej wykonane, po prostu bardziej trwałe. Co najważniejsze, tutaj zębatka zdawcza jest na takim grubym wałku, takim samym jak idzie w 125 typu CG125, czyli w tych takich z pionowym cylindrem, chociażby z K125, no, stojącego za nami CRS-a, gdzie w większości przypadków te wałki są cieńsze, tak jak właśnie w 50, mimo że mamy silnik o dużo większym potencjale i mocy. Tam też te silniczki najtańsze mają łożyska igiełkowe na wałkach pośrednich skrzyni biegów i one z mojego doświadczenia bardzo szybko się wysypują. Dlatego czasami troszkę lepiej dopłacić te kilka złotych i kupić to. Ten, nie wiem, w detalu kosztuje około 1300 zł, zdaje się, więc no jest to nie mała gotówka, ale biorąc pod uwagę, ile mocy daje, plus jeszcze ten półautomat, to będzie to fajne rozwiązanie, myślę. I oczywiście są też takie w 50, także można założyć 1:1. Ja bawię się w tym momencie w sprzęt taki, który nie będzie używany raczej na drogach publicznych. To będzie taki bardziej showbike, którego docelowo postawię tak czy inaczej na salonie i będzie sobie stał i się ładnie prezentował, dlatego muszę go dopracować bardziej. Muszę tutaj zdjąć osłonkę. Od akumulatora. O właśnie, skoro już tutaj jestem, to moduł zaponowy, który bardzo prawdopodobne, że szlak go trafił, i akumulatorek. Super jest to, że on jest taki lekki, to jest bajka, ale pomierzmy go, zobaczymy jakie da napięcie bez ładowania, bez niczego. 11,12 V. Także do ładowania, ale tutaj brudno było. Zębatka ładna, bo on ledwo co przejechał kilometry, tylko wszystko takie pozabrudzone, bo nie było nigdy chęci czyścić sprzętu. Dobra, tą trytytkę to mogę, nie muszę jej rozpinać, mogę ją zniszczyć w ten sposób. I tak, tutaj mamy, w sumie to mogę wypiąć. Prądnica wypięta prawie. O kurde, na zimnym to te kostki wychodzą, jakby chciały, nie mogły, ale git. Nieważne, zobaczcie, już silnik jest na wierzchu. Wszystko mam powypinane. Ops. Cyk, jest mój. Coś tutaj jeszcze go trzyma. Czujnik otwarcia stopki bocznej. I w sumie... Oj. Narobiłem sobie problemu, tudzież brudu. Czujnik zmiany biegów. Hops. I silniczek wyjęty. Plusy takiej wymiany kompletnej silnika jest też to, że wiecie, macie uszczelniacze, wszystko świeże. Nie trzeba tego wymieniać oddzielnie, o tym pamiętać. O ile, umówmy się, naprawa takich 50 nie jest jakaś specjalnie trudna, jeśli ktoś ma chociaż troszkę chrapki i zacięcia do tego,
to jednak no, wiem, jak to wygląda u klientów, którzy do nas przyjeżdżają. Stoi tam z tyłu Junak 901, który po nastu latach, znaczy po kilku latach postoju najzwyczajniej w świecie wymagał dużo uwagi, właśnie wymiany uszczelniaczy, wymiany głowicy, no i niestety nakładów pracy, co za tym idzie. Już wiem, z tej głowicy muszę się pozbyć tej takiej fajnej przekładki. To jest taki adapter, który kupiłem na AliExpressie, no bo jakże mogło być inaczej, dzięki któremu mogę sobie w dowolnym miejscu jakby zamontować króciec dolotowy z gaźnikiem i walnąć go pod dowolnym kątem. Dobra. Teraz, czy uda się to zrobić w sposób manualny jedną ręką, czy niekoniecznie? Czy muszę iść po żabcie i go podlewarować trochę? To się zaraz okaże. O, dobra. Wszystko się da. Oczywiście zawsze łatwiej byłoby go podlewarować czymś, ale z braku laku zrobimy tak. Siedzi. W zestawie oczywiście dostajecie wszystko, co potrzeba, chociażby nawet i króciec dolotowy do gaźnika, niemniej jednak odpowiedniej grubości, bo ten od 50 jest inny. Trzeba też tutaj zastosować inny gaźnik, co za tym idzie. Ja już mam 125. Natomiast z racji tego, że tu jest wejście na podciśnienie, a ja tego nie wykorzystuję, to pozostaniemy przy moim starym króćcu. I teraz nie wiem, czy ja to na pewno dobrze montuję, tak całkowicie na boku. Chyba jednak zrobimy to troszkę inaczej. Ja go zamontuję tak, jak było to na początku, delikatnym skosem. I wydaje mi się, że teraz będzie to wszystko miało ręce i nogi, czy nie? Dobra, wygląda na to, że wszystko się zmieści. Linka siedzi w odpowiednim miejscu. Paliwko podłączę. Na pewno już widzę, że przewody paliwowe do wymiany na wczoraj. Akumulator strzela tylko. No, przy takiej temperaturze sprawność tego akumulatora ma być na poziomie 40-50%, więc nie dziwię się, że jak jest niedoładowany, a nie był ładowany wcześniej, tylko używany do uruchamiania sprzętu, testowania, to najzwyczajniej w świecie już nie będzie trzymał. Teraz co? Wrzucam go do ładowarki i zobaczymy, czy zdoła się podładować tak, żeby móc odpalić tą maszynę. Tutaj muszę zalać jeszcze olej, dać paliwka świeżego i można próbować tak naprawdę, czy to nam zagada, czy też nie. Later. No i nie dadzą dokończyć projektu. Trzeba złożyć tego. Miało być pięknie, jak wyszło jak zwykle, no ale dobra. Szybko ogarnę, złożę i bierzemy się za odpalanie Łogarita. 346 minutes later. Powiem wam, uwielbiam składać motocykle nowe, wyjmować je z kartonu i kompletować. Najgorsze jest to, co zostaje po tym wszystkim, czyli ten cały pierdzielnik, który potem trzeba posprzątać i powywozić. Ale my nie o tym. Wracamy do Ogara. Silnik ten przychodzi bez oleju, więc został zalany 500 motula. Podłączyłem wszystko poza czujnikiem stopki bocznej, bo jeszcze stopek nie przykręciłem. One idą oddzielnie, ale jeszcze muszę się zastanowić, czy tą osłonę pod silnikiem tutaj zakładać, czy nie. Raczej nie. W każdym bądź razie akumulatorek godzinę się ładował, się podładował. Wow! Pięknie! A ja kopniak założyłem. Dobra, bez ssania przestał chodzić, albo paliwo mu się skończyło.
jest głośny, a to dlatego jest głośny, bo tutaj mamy dziurę do recyrkulatora spalin, czyli silniczek, który był dedykowany pod Euro 3 prawdopodobnie. I tutaj wiecie, taka rurka napowietrzająca spaliny, która podała z powrotem do filtra powietrza. Filtr powietrza mam tutaj stożkowy, więc raczej nie wrócę do tego, bo w ogarze filtr powietrza to jest taki element tutaj w ramie zabudowany. Skądinąd całkiem fajnie zabudowany. Dobra, odpalił. Śmierdząco strasznie, więc jest mocno zalany olejem, podejrzewam, ale działa. Pozostaje poskręcać, podłączyć tutaj napęd i mamy to. I w międzyczasie muszę zdjąć sobie owiewkę i zająć się tym oto sprzętem. Co my tu mamy? Tu mamy bardzo fajne rzeczy, które łatwiej by mi się nagrywały, gdybym wziął statyw. Pro TPMS. Jak jest Pro w nazwie, to już naprawdę dobrze to brzmi. Jak duże są te czujniczki? Klasyczne. Podoba mi się już na pierwszy rzut oka to, że są sygnowane to luz, ale mamy numer kodu na wierzchu nabity. Zazwyczaj dostajemy instrukcję czy coś i nie wiemy jak sparować to, bo trzeba mieć urządzenie do parowania takich czynników, co nie do końca ma sens. Mamy tutaj, z tego co wiem, to jest ta 2K, czyli ta lepsiejsza. Została mi wysłana kamerka i to jest chyba Samsunga obiektywik. I to co mi się podoba, te kostki, zobaczcie jak one są ładnie. Grube bolce stosunkowo w środku, więc nie takie podatne na uszkadzanie. Tutaj skręcane, takie solidne. I to mamy kamerki, mamy TPMS-a, Innow, chyba tak to się powinno czytać. Tutaj mamy GPS-a, taką nie za wielką. Ładnie, wszystko jest sygnowane, to taki detal, ale bardzo fajny. Tutaj do ekranu, żeby nakleić osłonkę. O dobra, zaraz, bo ja wszystko to pogubię i będzie tyle tego. No i teraz ona. O kurde, zepsułem. Miało być tak ładnie. Czekajcie jeszcze raz. Prawie. Najbardziej mnie interesuje, jak to jest? Jak najbardziej mnie interesuje podłączenie tego wszystkiego. Leciutki ten ekran jest w ręku, to fajnie. Bardzo dobre. Już mi się podoba. Dlaczego? Bo zazwyczaj one są przykręcane, te gumki. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale jeśli guma jest dobra, to nie powinna ona stąd wypadać. Tutaj jest na takim dość konkretnym tym pasku, więc istnieje szansa, że zadziała. Mamy port USB, żeby zewnętrznie go zasilać. Mamy slot card SD, żeby nagrywać to, co nam się dzieje przed motocyklem. Mamy tutaj uchwyt, który zaraz zobaczymy jak wygląda. Przewody to tak jak już mówiłem, są wszystkie takie sensowne, a to co to? To ciekawe. To jest GPS mam tutaj. A tutaj taką końcówkę mi wkręcili, ale to samo wkręcili mi tutaj. Aha, dobra, no nieważne. Jest to co lubię. Macie gotowe przewody, żeby podłączyć to plus do akumulatora, minus do akumulatora i to podłączamy, wiecie gdzie? Tu. Do jednego z tych przewodów, który daje plus po stacyjce. I co to nam daje? To nam daje tyle. Jak wyłączymy zapłon, to napięcie nie ucieka od razu, tylko powolutku gdzieś tam po chwili dopiero się wygasza ekran, więc zdąży na przykład, dostanie sygnał, żeby kończyć nagrywanie i tak dalej. Bezpiecznie dla karty, bezpiecznie dla elektroniki, moim zdaniem mimo wszystko. Uchwyty standardowe, kulki ramy mounta, to bardzo dobrze. I co mi się bardzo już tutaj podoba, metalowe, a nie plastikowe, spoko. To najfajniejsze są te gumki, bo jak widzicie tutaj, kuleczki mamy z gumkami i jeszcze zapasowe o-ringi do tego. Oczywiście te o-ringi idzie dokupić, zresztą pewnie bym znalazł sobie tutaj w swoim przepastnym arsenale, ale mamy je dodatkowo, spoko. I ona tutaj z jednej strony jest tak dokręcona, z drugiej strony jest tak dokręcona. Czyli komplet do mocowania na kierownicę i do skręcenia samodzielnego. Ja planuję tą poprzeczkę tą poprzeczkę ja wywalę, bo nie jest mi tutaj szczególnie potrzebna do szczęścia. A może nie wywalę, może do niej zamontuję ekran i właśnie będzie na tej wysokości. Dobry myk. Tutaj ją zamontuję.
nie tak nisko jak to, a może, no nie wiem. Dalej będzie za owiewką, czy na płasko, tak żeby się za owiewkę bezpośrednio chowało, ale znowu będą przewody tu na wierzchu. A zwłaszcza będzie to głupio wyglądało, jak wywalę zegary. Więc jeśli zamontuję to, wywalę tą poprzeczkę, a zamontuję to tutaj bezpośrednio, to tak, to wtedy będzie dużo lepiej. Zabieram się za montaż w takim razie. O, tu jest jakaś jeszcze przedłużka. Ty no. Możliwości, a możliwości. Proszę, nawet mam. Widziałeś to? Power Sports Camera System. No, rewelacja. User manual jest fajny. Fajny ten system tutaj będzie. Zobaczcie, prędkość, kompas, czujniki ciśnienia i tutaj najpotrzebniejsze skróty. Także no dobra, USB-C nie chciał wystartować, więc szkoda, ale wystartował w ten sposób. I co mnie ciekawi, patrzcie, jest tryb automatyczny, więc gdzieś tutaj ma jakiś czujniczek. O, tutaj nawet na górze jest czujnik, który informuje o ilości światła. Źródło dźwięku, telefon czy urządzenie. Rozumiem, że do Androida Auto, więc wydaje się być szalenie prosty sprzęt. CarPlay, Android Auto, do połączenia z telefonem, żeby sobie zaktualizować system, także fajnie. Tutaj co to jest? W tym miejscu przestał się nagrywać dźwięk z jakiegoś powodu, no ale nieważne. Kończąc myśl, te 4 tryby pracy to CarPlay, Android Auto i tu wiadomo o co chodzi. Tryb Download to ekran robi za hotspot do przesyłania nagranych materiałów z karty pamięci. Firmware Update łączy się z hotspotem w telefonie, by pobrać pliki aktualizacji. Co takiego wymaga aktualizacji? Otóż protokoły Android Auto i CarPlaya m.in. Do tego poprawki systemu, czy te wpływające na jego stabilność, no i pewnie uaktualnienie GPS-u. Więc całkiem spoko, o ile producent oczywiście będzie wysyłał takie aktualizacje. W przypadku drugiego ekranu, czyli Chingy, takie aktualizacje dostaje regularnie. Kamerki działają na pierwszy rzut oka naprawdę ok. Nie miałem włożonej karty pamięci, więc tylko taki obraz mogę Wam póki co pokazać. Niemniej, że obrazek jest ładny przy dobrym oświetleniu to chyba oczywiste, ale i przy wyłączonym świetle kamera całkiem nieźle zbiera. Jak to będzie na materiale prosto z karty, czy będzie bez nadmiernych szumów w nocy, to postaram się pokazać w następnym materiale. Szczegóły dotyczące ekranu w linku w opisie pod filmem. Link z kodem zniżkowym rzecz jasna dołączam, jak ktoś zainteresowany, bo taki dostałem. Tymczasem, co by nie przedłużyć zbytnio materiału, biorę się za montaż i nagrywanie reszty przeróbek. Widzimy się pewnie za tydzień. W międzyczasie zapraszam zwłaszcza na Instagrama i Facebooka, bo w najbliższym czasie będzie się naprawdę sporo tam działo z nowościami, na które wielu z Was czeka. Także do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam, cześć.